Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu. W moich rękach trzymam mój lud, tych, którzy mnie nieustannie szukają. Jestem miłosierdziem Bożym, jestem pokojem, jestem miłosierdziem, jestem nadzieją, aby moje dzieci umocniły się w wierze. Jestem sprawiedliwością i jako sędzia sprawiedliwy czekam do ostatniej chwili, aby stworzenie ludzkie mogło się nawrócić i powrócić do mnie. W tej chwili mogę tylko patrzeć na ziemię i kontynuować powolne wylewanie mojej sprawiedliwości dzięki błaganiom mojej Matki za tych, którzy pozostają wierni, za tych, którzy kontynuują wysiłek, aby nie ustać, za tych, którzy są stałymi, pokornymi i prawdziwymi chrześcijanami. Zawieszam moją sprawiedliwość ze względu na prośby mojej Matki dla tych, którzy się przygotowują, badając się wciąż na nowo, dla tych, którzy pogłębiając swoją wiedzę o tym, co nadchodzi, uświadamiają sobie pilną potrzebę prawdziwego powierzenia się mojemu domowi, aby ocalić swoje dusze i być świadectwem dla swoich braci, z zamiarem niesienia im pomocy. Przekonania modernistyczne i liberalne przedstawiają mnie jako Boga obojętnego, zachęcając w ten sposób człowieka do liberalizmu, do dalszego postępowania wbrew mojemu dziełu i działaniu. Działanie człowieka jest w całkowitej niezgodzie z naszym boskim słowem, jest sprzeczne z boskim prawem, jest bardzo poważną obrazą przykazań i nauk, które wam zostawiłem. To pokolenie stale się deprawuje i poddaje się szaleństwu. Antychryst przygotował obecny scenariusz, w którym żyje ludzkość, a ludzkość go zaakceptowała. Osobowość moich dzieci nie jest już ich własną osobowością, ale została dostosowana do większości. Pojawił się człowiek, który nie ma własnej myśli, poza tą odziedziczoną przez resztę społeczeństwa. Powstał człowiek, który naśladuje swoich bliźnich, który nie rozumuje, lecz tylko naśladuje zachowania innych. Dzieci, ludu mój, wzywam was do informowania się, do zagłębiania się w moje słowo, które jest dla was wyraźne na różne sposoby, ponieważ to wy będziecie uczestnikami nadchodzących wydarzeń. Przygotowujcie się, nie ignorujcie tego, co przeżywa to pokolenie, i co toruje sobie drogę pośród niewiedzy człowieka, który wszystko, co się dzieje, uważa za normalne. Obserwuję, jak mijacie chwilę bez pozostawienia śladu, znajdujecie zadowolenie w mówieniu, że żyjecie, lecz nie myślicie, nie rozumujecie, nie czujecie, a to zadowala tych, którzy trzymają w swoich rękach ważne decyzje ludzkości, w której się znajdujecie. Grupa mężczyzn i kobiet posiadających władzę ekonomiczną zdecydowała, że wy, mój narodzie, powinniście pozostać nieświadomi prawdziwej rzeczywistości, w celu manipulowania wami. Jesteście tego nieświadomi, wyjaśniłem wam to, ale nie zatrzymujecie się, aby pomyśleć i podjąć środki w tym względzie. Mój ludu, to pokolenie jest aberracyjne, zdegenerowane, cieszy się z tego, co niedozwolone i z tego, co obniża jego status dziecka Bożego, czcicie Boga pieniędzy, Boga techniki, Boga modernizmu, Boga degeneracji. To są momenty, które wskazują wam, na jakim etapie żyje to pokolenie. Widzę więcej grzeszników niż w Sodomie i Gomorze. Nie ustaniecie przed grzechem, choćby najcięższym, przez cały czas będziecie promować nowe sposoby obrażania Trójcy Przenajświętszej. I w końcu dobro będzie postrzegane jako zło, a zło będzie witane z wielką przyjemnością. Rodziny są nieustannym polem bitwy, dzieci powstają przeciwko rodzicom, bracia nie patrzą na siebie jak na braci,
szybko tracicie swoje wartości. Lojalność stanie się nieznana, związki będą ignorowane, wszyscy będą zaprzeczać sobie. Ludzkość jest w permanentnym chaosie. Nasz duch jest nieustannie zasmucany, wyobraźnia człowieka jest silniejsza niż sama wiedza, a wyobraźnia zanieczyszcza stworzenie, dominując nad nim poprzez zniekształcanie wiedzy. Dzieci nie przynoszą dobrego owocu, gdy powstają przeciwko swoim rodzicom. Rodzice poprawiają swoje dzieci, a dzieci się śmieją, zgadzając się na to, co szatan przed nimi stawia. Jest to moment, w którym człowiek oderwał się od tego, co duchowe, uznając to za śmieszne i niepotrzebne do rozwoju. Rozwój dla dzisiejszego człowieka zależy od technologii, wiedząc, że technologia zdominowała go, uczyniła go swoim niewolnikiem i zakuła go w łańcuchy, nie w łańcuchy fizyczne, ale w łańcuchy, które pozbawiły go umysłu, myśli, woli, zdolności do podejmowania decyzji, inteligencji. Mój lud stał się ludem bez woli. Mój lud jest pomniejszony w obliczu nieustannej fali złych ideologii, które postanowiły oddzielić mnie od człowieka, aby ten poddał się złu. Ciągle tworzycie nowe wieże Babel, w których ginęliście i nadal giniecie, całkowicie się niwecząc, tracąc swoje relacje jako ludzkie stworzenia. Odwróciliście się ode mnie, burzycie moje świątynie, bezcześcicie mnie, bluzienicie przeciwko naszej Trójcy, odrzucacie i wyśmiewacie moją Matkę, a moja prawdziwa obecność w Eucharystii będzie negowana. Mój lud znajdzie się bardziej osamotniony, mój Kościół na ziemi będzie cierpiał za swoje błędy, dojdzie do schizmy. Zło ma pole do popisu z powodu skażenia w sektorach mojego Kościoła, tworząc skandal i jeszcze większy skandal. Wy, moje dzieci, przygotujcie się odpowiednio, żałujcie za popełnione wykroczenia. Mój ludu, pośród pozornego spokoju poprzedzającego ostrzeżenie, ludzie nadal idą coraz dalej i dalej na manowce. Dzieci, będziecie badać samych siebie, wstrząśnie się sama głębia waszych dusz, sumienie ludzkie będzie po raz pierwszy poznane przez niektóre z moich dzieci. Wszyscy zobaczą przewinienia, które popełnili przeciwko boskiemu prawu i z żelazną rózgą przeżyją sąd szczegółowy, od którego nawet jeden człowiek nie będzie mógł uciec. Każdy pozostanie na osobistej pustyni swoich grzechów, nie będzie mógł pomóc sobie nawzajem. Po tym, moi wierni będą bardziej wierni. Wzmogą się prześladowania wobec moich wiernych, a wielki zwodziciel powie ludzkości, że ten akt miłosierdzia z mojego domu, ostrzeżenie, został stworzony przez niego. Podczas tego osobistego egzaminu, stworzenie zostanie wstrząśnięte, wszechświat przypomni człowiekowi, że ludzkie przewinienia zdołały przyciągnąć ciała niebieskie w kierunku Ziemi. Atmosfera Ziemi zostanie zabarwiona ogniem, a tym ogniem Ziemia będzie płonąć. Mój umiłowany ludu, ktokolwiek zaprzecza mi mówiąc, że wzbudzam w nim strach w przekazywaniu mojej prawdy, jest obcy rzeczywistości, w której żyję. Módlcie się moje dzieci, módlcie się za Filipiny, ta moja ziemia będzie płakać do końca. Módlcie się dzieci moje, módlcie się za Gwatemalę, wielki wulkan budzi się z mocą. Módlcie się moje dzieci, módlcie się, morze jest silnie wzburzone z powodu bliskości ciała niebieskiego. Mój umiłowany ludu, głupota jest córką zła, przyjmijcie moje słowa i odnówcie się wewnętrznie wspaniałomyślnym duchem. Nie odmówię wam ochrony, jeśli pokora i cel poprawy są szczere. Odkryjcie, że żyjecie, nie bądźcie już niewolnikami technologii, która was zdominowała. Żyjcie, oddychajcie moją miłością.
Błogosławię was moim sercem, które cierpi pragnienie dusz.